dobry Państwu. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski, trochę chory. I Mateusz Lech, całkiem zdrowy. Witamy serdecznie. Witam ze słonecznej Bratysławy, wszystkich widzów i słuchających. I dzisiaj słuchajcie, trochę nietypowo zaczynamy od krótkich informacji, czyli to, co wydarzyło się w Rosji. Pierwsza informacja to dolar na wczorajszej moskiewskiej giełdzie Forexie był powyżej 98 rubli i brakuje już tylko 2 rubli do wartości 100, która wydaje się, że jest taką wartością psychologiczną, graniczną. Tak jest, czekamy. Władimir Putin ustanowił nowy tytuł: Zasłużony pracownik kompleksu wojskowo-przemysłowego Rosji. Taki podpisał dekret. Czy można dostać, to będzie medal, Paweł? Tak, będzie można dostać dyplom i będzie można dostać medal. No to takie jak za sowieckich czasów, jak ktoś nie wiem, pamięta, to ma takie być może dyplomy w domu i ordery. To nie medal, tylko order chyba. A skoro jesteśmy przy kompleksie wojskowo-przemysłowym, to prezydent USA zwrócił się do Kongresu o dodatkowe 25 miliardów dolarów na dodatkowe wsparcie dla Ukrainy. Przypomnijmy, że do tej pory przekazano ponad 40 miliardów dolarów, przy czym 4 miliardy dolarów Pentagon twierdzi, że są nadal w zapasie. I ja tu zwrócę uwagę na to, że jeżeli Ukraina dostaje pieniążki, no to mniej więcej Rosja będzie musiała wydawać ze swojej kasy podobną ilość pieniążków. Więc to będzie warte do odnotowania. Ja tu mam informację, że jestem 3 razy ciszej. Mam być ciszej, czy... Bo nie wiem, o co chodzi. Dobrze, ja się troszeczkę ściszę, teraz powinno być ok, a ciebie troszeczkę mogę podgłośnić. Dobra. I następna informacja. Do Rady Najwyższej wpłynął projekt ustawy, który ograniczałby wyjazd młodzieży w wieku od 16 do 18 lat za granicę. Czyli wszystko zmierza ku temu, co przewiduje się już od dłuższego czasu, czyli jakiejś mobilizacji, myślę. Paweł, co sądzisz? Nie, myślę, że to o co innego chodzi, ale o tym we wtorek, bo dzisiaj poważnie jest. Okej. Te młode osoby wyjeżdżają często za granicę w innych celach, najczęściej zarobkowych. I też jest taki, u nas to się błędnie jak gdyby podaje, ale być może oczywiście też za powiedzmy rok czeka ich służba wojskowa, więc być może warto myśleć perspektywicznie. Następna informacja dotyczy teraz Polski, ponieważ Rosja zbojkotuje warszawską konferencję OBWE, w której uczestnicy będą dyskutować na tematy związane z prawami człowieka. Rosyjski MSZ oświadczył, że strona polska nie daje żadnych gwarancji ani bezpieczeństwa, ani wiz rosyjskiej delegacji. Tak jest. Natomiast amerykański Departament Sprawiedliwości wysuwa oskarżenia wobec Kirgistanu. W odpowiedzi prezydent Kirgistanu mówi: USA nie mają żadnego powodu, by podejrzewać Kirgistan o obchodzenie sankcji. To możemy w przyszłości rozwinąć ten temat, natomiast dzisiaj tylko skrótowo. Tak. Następna informacja dotyczy prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammeda bin Zayed Al Nahyana, który chce zorganizować spotkanie pokojowe z Putinem i Zeleńskim na konferencji klimatycznej ONZ, która odbędzie się w listopadzie-grudniu w Dubaju. A 15 sierpnia władze litewskie mają zamknąć 2 z 6 przejść granicznych na granicy z Białorusią. Więc coraz bardziej się zamyka Białoruś. Tak, zobaczymy, czy Polska również przystąpi, bo też u nas się dosyć dużo mówi o zamykaniu granic z Białorusią. Głośne dźwięki słyszane były przez mieszkańców Starego Krymu. Są związane z utylizacją amunicji na wysypisku. Doradca szefa Krymu Olega Kruczkowa. Ja tu może przeczytam pozostałe informacje, bo one się częściowo z tym wiążą. Gubernator Sewastopola Michał Rawoschaw stwierdził, że dym w rejonie Zatoki Sewastopolskiej
jest związany ze szkoleniami wojskowymi i wszystko jest pod kontrolą w mieście. Być może są to ćwiczenia praktyczne, bo mamy też informację, że uczestnicy operacji specjalnej wojskowej rozpoczęli szkolenia wojskowe operatorów dronów w bazie w Sewastopolu na Uniwersytecie Państwowym. Rozpoczął się nowy, miesięczny kurs. No więc może w terenie jakieś robią tutaj na żywo. A teraz słuchajcie, jak jesteśmy przy różnego rodzaju eksplozjach, to dzisiaj mamy kolejne udane i nieudane ataki ukraińskich dronów. My ich wszystkich nie będziemy wymieniać, bo to staje się jak gdyby regułą. Natomiast powiedzmy sobie na temat wczorajszej eksplozji, która wydarzyła się pod Moskwą. Na ten moment może to, co wiemy. Według wstępnych informacji w Siergijew w Posadzie eksplodował hangar z pirotechniką. Służby ratunkowe poinformowały TASS, że przyczyną eksplozji nie był dron. Nieoficjalnie mówi się o sabotażu. Natomiast oficjalną przyczyną wybuchu było naruszenie przepisów BHP. Dokładna przyczyna zostanie ustalona na podstawie przyszłych wyników badań. W wyniku wybuchu na terenie Zagorskich Zakładów Optyczno-Mechanicznych rannych zostało 60 osób. 8 kolejnych osób uważa się za zaginionych. One się znajdują w tym momencie pod gruzami i nie zostały wyciągnięte. Natomiast jedna osoba zmarła, kilka osób znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim. Wybuch nastąpił w magazynie pirotechnicznym. Powierzchnia pomieszczenia wynosiła 100 m2. Z powodu eksplozji uległa całkowitemu zniszczeniu. Gubernator obwodu moskiewskiego powiedział, że w wyniku eksplozji w mieście uszkodzonych zostało 40 budynków mieszkalnych. Tam było 38-40, w zależności dla kogo mówił. Zakłady produkują. Przypomnijmy, czym się zajmują zakłady. Zakłady produkują głównie systemy optyczne, lornetki, tego typu rzeczy i systemy do sterowania, zarówno na rynek cywilny, natomiast od dłuższego czasu głównie na rynek wojskowy i dla rosyjskiej armii. Dlatego właśnie posiadały magazyny pirotechniczne we własnej fabryce, co jest, wiesz, no, takim czynnikiem X u Rosjan, nie? Bo to... Tak, to było wynajmowane z tego, co przynajmniej Rosjanie oficjalnie twierdzą i z tego, do czego ja dotarłem, prywatnej spółce, która faktycznie produkowała dla wojska i na rynek cywilny systemy sterowania, właśnie takie i pirotechniczne, no i takie bardziej zaawansowane. Natomiast ona była i to jest ciekawe, ponieważ ona była w fazie likwidacji i teoretycznie tam nikt nie powinien przebywać. Okej. I zostawiając wybuchy, przejdźmy do kawy i herbaty. Szykują się podwyżki cen w związku z osłabieniem rubla. Wielcy producenci kawy i herbaty ogłosili wzrost cen sprzedaży od września wynoszący od 6 do 9% z powodu dewaluacji rubla. Tak informuje komersant, powołując się na źródła branżowe. Firma May, która importuje surowce do produkcji kawy i herbaty, informuje, że 80% towaru końcowego jest ściągana z zagranicy. JDE, czyli Jacobs, Elor i Tassimo również informuje o podobnym kroku, tłumacząc, że około 20% podwyżkiem cen. Wszystkie powyższe dane dotyczą podwyżek w stosunku do sierpnia, a nie od sierpnia właściwie, nie, do sierpnia, a nie od początku roku, bo od początku roku te ceny wzrastały od 20 do 30%, o czym informowaliśmy wcześniej, że przewidujemy, że taka jest inflacja i po prostu to tak mniej więcej wyglądało, te dane są podane za 2 kwartały. No a od tego momentu jeszcze będą 6 do 9% wzrostu. A tutaj, skoro jesteśmy przy inflacji, to informacja, która się nie znalazła, ale którą mi przypomniałeś. Pamiętasz, jak mówiliśmy o wzroście cen wieprzowiny? Rostat również podał ten wzrost. Wynosi 1,3%. No, wspaniale.
No to, Tutaj gazety poinformowały o 30%, Rosstat wyliczył, że to jest 1,3%. A więc tak wyglądają tutaj rządowa księgowość, tak, i rządowe wyliczenia statystyczne. A skoro jesteśmy przy wiadomościach ekonomicznych, no to informacja, myślę, że dobra dla Rosjan. Wolumen gotówki w obiegu w lipcu wzrósł prawie czterokrotnie rok do roku. Popyt na gotówkę doprowadził do odpływu pieniędzy z rosyjskich banków w wysokości prawie 0,5 miliona, 0,4 biliona rubli. Wielkość rubli gotówkowych w rękach Rosjan w pierwszej połowie roku po raz pierwszy przekroczyła, no i tutaj jest to dużo, 16 bilionów rubli. Tak informuje agencja RIA Novosti w odniesieniu do danych Banku Rosji. Wzrost ilości rubli gotówkowych wśród ludności zwiększa ryzyko inflacji. Niemniej najważniejszym, i o tym mówiliśmy sobie wielokrotnie, czynnikiem jest wzrost gotówki w rękach państwa i wydatki państwa, które cały czas, przypomnijmy, rosną. W związku z tym w lipcu Bank Rosji podniósł główną stopę procentową po raz pierwszy od września ubiegłego roku do 8,5% w skali roku, przy czym wiceprezes banku Aleksiej Zabotkin przyznał, że kluczowa stopa procentowa może zostać podniesiona na najbliższym posiedzeniu Rady Dyrektorów. Tutaj wcześniej mówiono o wartości 9,3, natomiast spotykamy się również z propozycjami dwucyfrowymi. tak jest, Paweł, a powiedz mi, czy ten wolumen gotówki w obiegu nie ma z tym, że oni po prostu drukują coraz więcej gotówki, wypuszczają ją w rynek? To Tak. wydaje się takie skorelowane, nie? Tak, wynika z tego, że mają coraz więcej drukują, coraz więcej Rosjanie też wyciągają tej gotówki, no i za tą gotówkę coś kupują. To są różne rzeczy, jakieś dobra. Najczęściej to są dolary i euro, bo te dolary i euro nie są tak potrzebne firmom rosyjskim, ponieważ im są potrzebne głównie juany. Natomiast z jakichś przyczyn rosyjscy obywatele stwierdzili, że to jest świetna inwestycja. I to jest jeden z powodów, dlaczego Rosjanie wyciągnęli w lipcu. No ja bym też wyciągnął taki, sobie kupił jakieś, jeżeli nie wiedziałbym jak to zainwestować, jakieś dolary, skoro ja widzę, że mamy wzrost od początku roku prawie 30%. Jasne. A propos właśnie dewaluacji rubla, to mam informację, o której wspominaliśmy, że tak będzie i mamy potwierdzenie. Rząd zarobił bilion rubli na upadku rubla, o przeniesieniu kosztów na obywatela. I tu mówiliśmy o tym kilkukrotnie w ciągu ostatnich tygodni. Rosyjski rynek walutowy przeżywa załamanie. Wartość dolara zbliża się do poziomu 100 rubli, a euro przekracza już 106 czy nawet 108, mówiłeś, Paweł. Nie, dzisiaj mamy pasek, gdzie jest to euro. Tak, mamy pasek, macie tutaj 106, podane jak to wyglądać. Kurs. Dokładnie. I zgodnie z oczekiwaniami daje to wytchnienie budżetowi rosyjskiemu. Według niepublicznych wyliczeń rządu do końca roku do Skarbu Federalnego wpłynie około biliona rubli nadwyżki z podatków od ropy i gazu. Wzrost wartości dolara i euro wpłynął na budżet. Każdy rubel osłabienia się w stosunku do dolara przyczynia się do większych wpływów do budżetu w wysokości około 100 do 120 miliardów rubli. Pomimo korzyści dla budżetu, silny rubel może wpłynąć negatywnie na eksporterów i podmioty zajmujące się substytucją importu, o czym powiedziałem między innymi na przykładzie kawy i herbaty w sumie wcześniej, a ty na temacie wieprzowiny w poprzednich informacjach. Analitycy Alfa Banku przewidują, że wartość dolara może osiągnąć 100 rubli już w sierpniu. Pomimo korzystnego wpływu na budżet, rosyjskie władze muszą zaradzić skomplikowanym wyzwaniom wynikającym z tej sytuacji, czyli po prostu inflacja i biednienie społeczeństwa. Ja by uprościć. Wyobraźcie sobie kołdrę, która jest za krótka w zimny wieczór. Mocny rubel to kołdra zaciągnięta na twarz, która może symbolizować społeczeństwo, więc tam jest to grzane. Natomiast stopy marzną. Stopy to budżet Federacji Rosyjskiej, tak jak mieliśmy to w zeszłym roku. Dziura budżetowa rosła bardzo szybko, ale społeczeństwo nie odczuwało skutków tej wojny. Teraz mamy przesunięcie kołdry na stopy poprzez osłabienie tego rubla. Budżet może odetchnąć,
Natomiast obywatele no, dostają po twarzy. Ceny rosną, a przeciętni Rosjanie odczuwają realny spadek siły nabywczej. I w tym całym bałaganie chodzi o to, że ta kołdra z miesiąca na miesiąc ona się coraz bardziej kurczy. Niedużo, kilka centymetrów, natomiast bez zwiększenia wpływów i bez ograniczenia wydatków będzie coraz trudniej, żeby po prostu pokryć jedną albo drugą stronę. Będzie taka szarpanina i ktoś będzie cierpiał. Nie? Na razie przesunięta jest wajcha z budżetu na społeczeństwo. I a propos rubla, mam kolejną informację. 15 sierpnia Rosja rozpocznie operacje próbne z cyfrowymi rublami. Bank centralny ogłosił, że 15 sierpnia rozpocznie się faza próbna dla transakcji cyfrowych z cyfrowym rublem, w którym wezmą udział klienci i pracownicy 13 banków. Pierwsze testy obejmą produkty takie jak przelewy i płatności, a cyfrowy rubel ma ogromny wpływ, ogromny potencjał dzięki swojej naturze kodu, który pozwala na osadzenie algorytmów i inteligentnych kontraktów, wyjaśnił Wadim Kulik, wiceprezes WTB. W ramach próbnych faz będą testowane otwieranie cyfrowych portfeli, przelewy między klientami oraz płatności w cyfrowym rublu za zakupy. Liczba uczestników projektu będzie ograniczona, ale planowane jest rozszerzenie w przyszłym roku na więcej osób. Ustawa o wprowadzeniu rubla cyfrowego w Rosji została przyjęta w lipcu i weszła w życie 1 sierpnia 2023. Bank Rosji ustalił taryfy dla transakcji cyfrowymi rublami oraz płatności i przelewy dla ludzi, które będą bezpłatne. Cyfrowy rubel ma stopniowo być wprowadzony do szerokiego obiegu od 2025 roku. Według Banku Centralnego Rosji ten krok pozwoli na rozwijanie płatności transgranicznych z krajami, które również wprowadzą waluty cyfrowe. I to jest ciekawy temat. Opublikowaliśmy już informacje o tym, jak działa taki cyfrowy rubel. Dla przypomnienia, w pełni cyfrowa waluta oznacza w pełni kontrolę państwa. Rząd będzie znał każdy twój wydatek, będzie w stanie zablokować ci oszczędności w razie nieposłuszeństwa. W sytuacji kraju, który jest zarządzany w taki sposób jak Rosja, jest to potężne narzędzie kontroli. Można skazywać ludzi na pieniężną banicję za zachowania, które nie podobają się reżimowi. Jeżeli dołożymy do tego informacje o zakazie publikowania książek, o przepisywaniu historii w podręcznikach, o blokowaniu VPN-ów, o tworzeniu listy bajek, które są wskazane, a które są niewskazane, to tworzy nam się bardzo taki ponury obraz dla społeczeństwa rosyjskiego. W takiej sytuacji rząd będzie mógł swobodnie obniżać dobrobyt społeczeństwa, nie zważając na protesty społeczne, to będzie mógł je wyciąć. Obserwujemy obecnie proces na zasadzie takiego krojenia plastrów salami. Widać, jak obecny rząd odcina pojedyncze małe elementy. Każdy z nich nie jest, gdy się na niego spojrzy, tak w oderwaniu od kontekstu, nie sprawia wrażenia strasznego zdarzenia, natomiast gdy się zacznie składać te wszystkie pojedyncze elementy w całość, no to tworzy się bardzo mroczny obraz sytuacji. Chcesz coś dodać, Paweł? Tak, żebyś nie skrobał w mikrofon, bo tutaj ludzie piszą. Nie mam skrobaczki w mikrofon. Nie wiem, Oddalenie właśnie. tym nie dotykam. Coś będziemy musieli z tym dzisiaj zrobić, jeżeli chodzi o te mikrofony, bo się gdzieś rozjechało. Słuchajcie, następna informacja, myślę, że bardzo ciekawa, a mianowicie mamy informacje dotyczące bilansu płatniczego Rosji. Tak jak pamiętacie, Bank Centralny w czerwcu podał, że ten bilans jest ujemny i był to jeden z czynników, dlaczego rubel tak mocno zaczął się osłabiać. Okazało się, że to saldo rachunków bieżących bilansu płatniczego w czerwcu jednak było dodatnie. Po prostu bank się pomylił. Wcześniej podawał, że na minusie było 1,4 miliarda dolarów. Teraz podaje, że nastąpiła nadwyżka w wysokości 1,2 miliarda dolarów. Przypomnijmy, że również tego typu sytuacje mieliśmy na początku roku, jeżeli chodzi o rosyjski deficyt. A dodatkowo informacje na temat nadwyżki tego rosyjskiego budżetu w czerwcu do tej pory nie są wyjaśnione i część ekonomistów jest zadziwiona. I następne, słuchajcie, teraz może takie, no niemiłe jednak informacje.
Co by tutaj dużo nie mówić. Częstość występowania chorób zakaźnych dramatycznie rośnie wśród rosyjskich dzieci. W okresie styczeń-maj tego roku częstość występowania odry wśród dzieci poniżej 14 roku życia wzrosła prawie 150 razy. To jest 1,7 tysiąca przypadków w porównaniu ze zeszłorocznymi danymi. Krztusiec 5 razy, 3,6 tysiąca przypadków. Świnka 2,3 razy. Ospa wieczna wzrost o 20%. Od początku roku również zdiagnozowano gruźlicę wśród 703 dzieci, czyli o 17% więcej niż w zeszłym roku. Niestety rośnie również częstość występowania ostrych postaci zapalenia wątroby i mamy tutaj wzrost 22%, to jest około 400 dzieci. No i teraz rosyjscy eksperci za najczęstszą przyczynę uznają odmowę szczepień i pogarszające się warunki bytowe. To tak odnośnie tych wzrostu realnych płac i tego, co się przez ten ostatni rok dzieje. Myślę, że to jest jak gdyby dobry wskaźnik, tak? Który pokazuje, że skoro te dzieci chorują, no ktoś może powiedzieć, że służba zdrowia lepiej w Rosji działa. Nie wydaje mi się, no ale... Dobra. Kończymy. 22 minutki. Dziękujemy serdecznie. Miłego dnia życzymy i zapraszamy. Cześć.